Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dzisiejszy odcinek jest przeznaczony dla osób początkujących, zaczynających swoją przygodę z rowerami. W tym odcinku opowiem Wam o podstawowych elementach, z których składa się każdy rower. Pokażę Wam to na przykładzie roweru górskiego, ale będę troszeczkę zahaczał też o rowery chociażby szosowe. Zapraszam do oglądania. I zacznę od kręgosłupa każdego roweru. Jest to rama. Rama może być, tak jak tutaj w tym wypadku, sztywna, nieamortyzowana. Możemy mieć również tutaj z tyłu amortyzator. Ramy mogą być wykonane z aluminium, ze stali, ewentualnie z włókna węglowego, czyli karbonu. I tutaj w budowie ramy wyróżniamy następujące elementy. Jest to tak, główka ramy, górna rura ramy, dolna rura, pionowa rura, tylny trójkąt, w którym znajdziemy tutaj tylne widełki. I jeszcze tutaj od spodu będzie widać, jest mufa supportowa, w której znajduje się support, czyli łożyska, dzięki którym możemy obracać korbą. Korba, tak jak tutaj widzicie, dzięki pedałom, i to są pedały, nie pedałka, nie pedałko, tylko mówimy normalnie pedał albo pedały. Naciskamy na pedały, dzięki ramionom korby napędzamy całą korbę. Tutaj znajdują się zębatki, można na nie również powiedzieć tarcze. I tutaj jest przednia przerzutka, dzięki której możemy zmieniać sobie przełożenia na korbie. I dzięki łańcuchowi siła jest przekazywana na tył. Mamy tutaj kasetę, czyli taki zestaw zębatek, które są połączone z tylnym kołem. O tym za chwilkę jeszcze opowiem. I tutaj mamy tylną przerzutkę. Tylna przerzutka sprawia, że łańcuch pracuje nam tutaj po zębatkach kasety. Zmieniają się przełożenia. I tutaj znajduje się hak przerzutki. Jest to taki wymienny element, który łączy nam ramę z tylną przerzutką. W razie gdyby hak się zgiął bądź złamał, możemy go wymienić. I dwiema przerzutkami zawiadują manetki. Znajdują się na kierownicy, o kierownicy też za chwilkę. I tutaj możemy sobie manetkami, są takie cynglowe, ewentualnie jeszcze obracane. Możemy zmieniać przełożenia. Znajdziemy tutaj również klamki hamulcowe do przedniego i do tylnego hamulca, które obsługują hamulce. Tutaj w tym wypadku mam hamulce szczękowe V-Brake, które klockami hamulcowymi trą o obręcz i spowalniają bądź zatrzymują rower. Możemy mieć również hamulce tarczowe. Wtedy tutaj mamy zacisk i tarczę, o którą będzie tarł klocek. Jak jestem tutaj już na przodzie roweru, tutaj mamy widelec. Może on być również amortyzowany. Wtedy będziemy mówili na niego amortyzator. I on tutaj przez rurę sterową, czyli rurę, która tutaj wychodzi z widelca, z amortyzatora, przechodzi przez główkę ramy. Tutaj w główce znajdują się stery, czyli łożyska, dzięki którym możemy sobie kręcić kierownicą. I tutaj ta rura przy pomocy wspornika kierownicy, wspornik kierownicy to inaczej mostek, łączy się z kierownicą. Na kierownicy, tak jak mówiłem wcześniej, są manetki, są klamki hamulcowe i tutaj na końcu są gripy, chwyty, rączki, czyli te miejsca, gdzie możemy sobie wygodnie trzymać kierownicę. Na kierownicę może być również nawinięta owijka. Robi się to najczęściej w przypadku kierownic szosowych. Kierownica w rowerze szosowym bądź w przełajowym nie jest prosta tak jak tutaj, tylko w kształcie baranka, mówimy na nią baranek. I tutaj na środku roweru mamy siodełko, wspornik siodełka, inaczej sztyca. I tutaj jest zacisk sztycy. Sztyca, czyli ten wspornik, wchodzi nam tutaj w pionową rurkę ramy, a dzięki temu zaciskowi ona jest wtedy zamocowana w jednym miejscu, nie wpada do środka. I kolejny element to są koła. Pokażę Wam to tutaj na zbliżeniu, na szczegółowym. I w kole mamy tak. Mamy piastę. W środku znajdują się łożyska, dzięki którym koło może się kręcić. W środku znajduje się również ośka. Możemy mieć szybkozamykacz, który nam to koło przytwierdzi do ramy. Może być tutaj też sztywna oś. Możemy mieć na przykład na śruby przykręcaną. W każdym razie służy to do zamocowania koła do ramy. A tutaj akurat mam tylną piastę, czyli oprócz tego tutaj korpusu mamy jeszcze bębenek. Na bębenek nasuwamy kasetę. I dalej od piasty odchodzą szprychy, które łączą się z obręczą. Na obręcz mamy nałożone tutaj oponę.
No, opony mamy różne, mogą być szersze, węższe, z jakimś terenowym bieżnikiem, mogą być całkowicie gładkie. W środku w oponie znajduje się dętka, którą pompujemy tutaj dzięki wentylowi. Może być tego typu wąski, taki szosowy, może być też samochodowy. I na koniec element, bez którego nie poradziłby sobie żaden rower, poza może rowerem typu ostre koło, który nie ma tylko jedno przełożenie z przodu, jedno przełożenie z tyłu i nie ma hamulców. Poza tym w każdym innym rowerze znajdziemy linki od przerzutek i także linki hamulcowe. Jeżeli mamy hamulce tarczowe hydrauliczne, wtedy zamiast linki będzie przewód, w którym będzie szedł płyn hamulcowy. I jeszcze z takich dodatkowych elementów, tutaj mamy w widelcu jest mocowanie do zacisku od hamulca tarczowego. Tutaj w ramie jeszcze są otwory do montażu bagażnika. Tutaj jest otwór do montażu na przykład błotnika, można tutaj również bagażnik zamontować. Tutaj są również otworki do montażu błotników i bagażnika. A tutaj w tym miejscu i w tym miejscu niestety nie, ale w większych ramach czy w ramach trekkingowych zazwyczaj jest, czyli są tutaj otwory do montażu koszyczka na bidon. I to już wszystkie podstawowe elementy, jeżeli chodzi o budowę roweru. Oczywiście danych elementów w różnych typach rowerów jest cała masa, jest ich dużo więcej. Ja ich tutaj wszystkich nie jestem w stanie wymienić, ale te, które wymieniłem, jest to taka podstawa, jest to taka baza, która wystarczy Wam do dalszego zgłębiania tematu, do dalszego poznawania budowy, interesowania się tym, jak rower jest zbudowany. Jeżeli ten odcinek się Wam podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę, za subskrybowanie kanału, a tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, hej!